Założone w 1997 roku Aquatic Gardeners Association jest organizacją skupiającą się na promowaniu roślin wodnych w akwarystyce. Dzisiaj chciałem moim widzom zaprezentować wyniki międzynarodowego konkursu aquascapingu z roku 2024, czyli pokażę zdjęcia nagrodzonych akwariów w różnych kategoriach. Mam nadzieję, że takie zbiorniki będą dla Was inspiracją. Być może któryś lub któraś lub, 7 płci, ja tego nie ogarniam. Z Was okaże się megatalentem i wygra taki konkurs w przyszłości, czego życzę i zapraszam do oglądania. Zapraszam do oglądania wyników z roku 2024. Na początek kategoria podwodne ogrody, akwaria poniżej 28 litrów, czyli zaczynamy od maleństw. Zanim jednak przedstawię pierwszą trójkę w tej kategorii, najpierw wyróżnione przez sędziów zbiorniki. I z góry przepraszam za wymowę nazwisk azjatyckich aquascaperów. Przy każdym nagrodzonym zbiorniku będę podawał, jakich roślin użył ten czy inny aquascaper, ale nie podam informacji na temat użytego oświetlenia, podłoża i filtracji, bo nie zamierzam reklamować żadnego producenta. Przynajmniej dopóki nie zostanę twarzą, głosem tej firmy. I oto pierwszy wyróżniony. Chung Hin Leung z Chin. Kompozycja nosi tytuł Cinia, co, jeśli Google Translator się nie myli, oznacza podziw. Akwarium ma pojemność 27 litrów. Wyróżniony nie podał, jakich użył roślin, ale jak widać, były to same drobne rzeczy. Drugie wyróżnienie otrzymał Salczuk Durmaz z Turcji. Akwarium 27 litrów. Kompozycja nosi tytuł Shrimp Nest, czyli krewetkowe gniazdo, jak sądzę. Rośliny, jakich użył, to Mechpilo, Bolbitis heudelotti, Microzorium pteropus, Minipelia, Bucephalandra sp. i Urticularia graminifolia, czyli mała, mięsożerna roślinka dywanowa. To ta jasnozielona po lewej stronie. Trzecie wyróżnienie uzyskał Clayton Medeiros z Brazylii za 28-litrowy zbiornik z kompozycją o nazwie Poetycka odporność limnofilii aquatici. A mówią, że ja mam coś z głową. Jak zwał, tak zwał. Więc wśród roślin nie mogło zabraknąć tejże limnofilii. Oprócz tego rosną tu Micranthemum Monte Carlo, Rotala sp. Nanienshan, Rotala indica, Ludwigia sp. red, Eleocharis acicularis, Bucephalandra browni phoenix, Anubias petit i Flame moss. Wyróżnienie numer 4 to nasz zawodnik, czyli Adam Dziadek z Polski. Akwarium 24 litry, kompozycja pod nazwą Spokój. Rośliny użyte przez naszego kolegę to Eleocharis pusilla, Eleocharis acicularis, Juncus repens, Ricardia hamedrifolia. Piąte wyróżnienie powędrowało ponownie do Chung Hin Leunga z Chin. Akwarium 21 litrów, kompozycja nosi nazwę Jesienny nastrój. Nie mylić z jesienną deprechą, bo do smutku ten zbiornik raczej nie nastraja. Raczej. Kolega Chung, tak jak poprzednio, nie podał roślin, jakie wykorzystał w zbiorniku, więc można zrobić konkurs. Możecie pisać w komentarzach, jakich roślin użył kolega Chung. Nie wiem, co będzie do wygrania, ale z pewnością wygrana. Wyróżnienie numer 6. Aldo Santana z Brazylii. Jego zbiornik to akwarium o pojemności 27 litrów. Nosi nazwę The Legend of Akakor, czyli legenda Akakor. Akakor to takie nieistniejące podziemne miasto w Brazylii. Jeden napalony Indianin sprzedał tą historię drugiemu napalonemu gościowi, który był niemieckim dziennikarzem. Spisał kroniki Akakor i napalił kolejną grupę świrów, którzy zaczęli łazić po amazońskiej dżungli i szukać czegoś, co nie istnieje. Wielu nie wróciło, a wielu jeszcze szuka. Aldo Santana przedstawił swoją wizję Akakor. W sumie jakby nazwał ten projekt Bursztynowa komnata, to i tak by niczego nie zmieniło. Do tej kompozycji użył następujących roślin. Rotala BSD, Rhodala mexicana Bangladesz, Bolbitis baby leaf, Lomariopsis lineata, czyli Pelia, Anubias nana petit, Hemianthus micranthemoides, Bucephalandra sp., Eleocharis minima, Physidens fontanus i Christmas moss. Ostatnim z wyróżnionych w tej kategorii pojemności zbiorników została Agnieszka Szynek z Polski. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałem nazwisko.
Akwarium 13 litrów z kompozycją pod nazwą Uścisk zmierzchu nad Jakushimą. Jakushima to japońska wyspa, która w całości jest parkiem narodowym i została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W skrócie o widokach: potoki, pełno mchu, otoczaki i japońskie cedry. Miłośnicy mchów powinni choćby zdjęcia z tej wyspy zobaczyć. Jest moc. Polecam. Pani Agnieszka użyła do stworzenia tej kompozycji następujących roślin. Crepidomanes sp. auriculatum, czyli taka afrykańska paprotka. Crystal moss, nie wskażę gdzie jest na zdjęciu, ale to taki mały rarytasik. Piękny mech wolno rosnący. Anubias mini, Riccia mini, Bolbitis heteroclita. I na tym kończę przedstawianie akwariów wyróżnionych w kategorii do 28 litrów. A teraz przechodzimy do nagrodzonych zbiorników. Miejsce trzecie Justin Schiess z USA. Ponieważ nazwisko Justina z niemieckiego to strzelaj, więc Justin wstrzelił się w trzecie miejsce. Ale podoba mi się nazwa tego zbiornika. 5 kamieni. Żadnej wydumanej nazwy. 5 kamieni w nazwie i 5 kamieni na zdjęciu. Jest. Akwarium ma 19 litrów. Justin do wystroju użył następujących roślin. Hemianthus calitrichoides, Staurogene repens, Rotala rotundifolia green, Rotala species Vietnam. Powiem szczerze, że każde z wyróżnionych akwariów bardziej mi się podoba niż to. Ale nie będę się sprzeczał z jury. Miejsce drugie, dwukrotnie wyróżniony wcześniej Chang Hin Lung z Chin. Nadal nie jestem pewien, czy dobrze wymawiam jego nazwisko. Akwarium 13,5 litra. Kompozycja nosi tytuł Głębia gór. No i standardowo kolega Chang nie podał, jakich roślin użył. Ale tym razem nie robimy już konkursu na zgadnięcie, co tam rośnie. Miejsce pierwsze Alen Hodžić z Chorwacji. Akwarium 27 litrów. Kompozycja pod nazwą Zalany las. Alan użył następujących roślin. Flame moss, Physidens fontanus, Hemianthus calitrichoides, Cuba, Eleocharis pusilla, Ricardia hamedrifolia, Christmas moss, Anubias sp, Bucephalandra sp. Wielkie gratulacje dla Alana Hodžića za wygranie tej kategorii. Przechodzimy do trochę większych zbiorników. Następna kategoria to akwaria od 28 do 54 litrów. I jak poprzednio zaczynamy od zbiorników, które zostały wyróżnione. Pierwsze wyróżnienie to zbiornik 36-litrowy, którego wykonawcą jest Tamas Fabian z Węgier. Kompozycja nosi nazwę Skalisty brzeg. Tamas użył następujących roślin. Eleocharis pusilla, Marsilea minuta, Bucephalandra sp. mini needle leaf, Cryptocoryne parva, Anubias bonsai. W tego typu układach jedyne co mi się nie podoba to widok tylnych łączeń zbiornika. One zawsze psują ten wygląd. Ale to już decyzja aquascapera, jaką kompozycję tworzy. Drugie wyróżnienie to akwarium, którego twórcą jest Much Falah z Indonezji. Kompozycja o tytule Kartajaya Forest, czyli las Kartajaya. Zostało wykonane w akwarium o pojemności 54 litrów. Niestety nie wiem, co oznacza Kartajaya, bo ostatnio byłem w Indonezji, nigdy. Przeszukiwania Google dało tylko obrazek gościa w okularach o takim właśnie nazwisku. Tak więc niech to pozostanie tajemnicą twórcy tego widoku. Much Falah użył następujących roślin. Weeping moss, flame moss, rotala, Bucephalandra mini, Anubias nana petit, Hygrophila pinnatifida i Cryptocorynę. Wyróżnienie numer 3 to Juan Bedoya Vázquez z Kolumbii i jego 48-litrowy zbiornik z kompozycją o nazwie Insomnio, czyli bezsenność, co wcale nie sugeruje, że robił go po ciemku. Juan do stworzenia tej kompozycji użył następujących roślin. Hemianthus tweedy, Monte Carlo, Rotala sp. Blood Red, Flame moss, Weeping moss, Anubias sp. Hygrophila araguaia. Miłe, że do wystroju użył lokalnych kamieni i drewna. Czwartym wyróżnionym jest William Cruisinga z Holandii. Akwarium 36 litrów. Kompozycja nosi tytuł Shadowstone Cavern, czyli jaskinia Shadowstone. Jaskinia kamienia cienia albo cienia kamienia. Skały. Angielska trudna języka. A do tego, co autor miał na myśli, jeszcze trudniejsze. Oczywiście nie dostaje się wyróżnienia za nazwę, tylko za wystrój zbiornika, a ten jest całkiem w porządku. William użył tu następujących roślin. Flame moss, Ricardia hamedrifolia, Physidens sp. mini, Hemianthus calitrichoides, Bucephalandra esperet,
Anubias pangolino, Anubias sp. mini. Piątym wyróżnionym został rumuński aquascaper Flaviu Zapartan. W akwarium o pojemności 36 litrów stworzył kompozycję o nazwie Solitude, czyli samotność. Użyte rośliny to flame moss, Crepidomanes malabricum, Ricardia hamedryfolia, Physidens fontanus, Micranthemum tweedi Monte Carlo, Hemianthus calitrichoides cuba, Rotala Vietnam Hara, Hemianthus micranthemoides, Pearlweed, Anubias pangolino. I tutaj też Flavio użył kamieni spotykanych w Rumunii. To miłe, żeby korzystać z tego, co się ma pod nogami. Choć nie myślałem o płytkach chodnikowych. Wyróżnienie numer 6. Arich Nugroho z Indonezji. Akwarium 54 litry. Kompozycja nosi nazwę Suralaya Peak, czyli szczyt Suralaya. Jak mówiłem wcześniej, ostatnio w Indonezji byłem nigdy, więc sprawdzanie w necie czasami przynosi zaskakujące odkrycia. Jedyna Suralaya, jaką znalazłem, to elektrownia węglowa, a jej 5 kominów wcale nie przypomina obrazka, jaki przedstawił nam kolega Arich. Jak Arich będzie w Łodzi, to się go zapytam, czyli bez szans. Użyte do kompozycji rośliny to Rotala vallici, Ricardia moss, Java moss, Flame moss, Anubias petit, Bucephalandra sp. boyan, Bucephalandra sp. mini, Bucephalandra caterina i Cryptocoryne parva mini. Ostatnie wyróżnienie w tej kategorii zbiorników otrzymał Lang Victor z Węgier. Akwarium 40 litrów, kompozycja o nazwie A Piece of Nature, czyli kawałek natury. Nazwa prosta, nieskomplikowana i niewydumana jak oddech Saurona o poranku. Użyte rośliny to Taxiphyllum barbieri moss, Micranthemum tweedi Monte Carlo, Anubias nana petit, Bucephalandra sp. Taxiphyllum sp. flame, Physidens fontanus, Rotala rotundifolia Hara, Bucephalandra wavy green. I przechodzimy do pierwszej trójki nagrodzonych akwarystów w kategorii zbiorników od 28 do 54 litrów. Miejsce trzecie Mavan Huda z Indonezji. Akwarium 40 litrów. Kompozycja nosi tytuł Bromo. Co to znaczy? Nie pytajcie. Nie wiem. Użyte rośliny to Bucephalandra, Rotala vallici, Majaca fluviatilis, Tropica moss. Że tak powiem, to już klasyka wystroju, czyli drzewa, ścieżka, perspektywa. Co mi się tu nie podoba? Światło. Albo to zdjęcie jest kiepskie, albo coś jest tutaj przerysowane. Ale może się czepiam, nie znam się, reszta fajnie wykonana. Miejsce drugie Daniel de Lima Fernandes z Brazylii. Akwarium 45 litrów, kompozycja nosi tytuł Sagascape. Do wystroju Daniel użył następujących roślin. Eleocharis sp. minima, Eleocharis sp. Japan, Hemianthus calitrichoides cuba, Micranthemum sp. Monte Carlo, Eriocaulon sp. Vietnam, Hydrocotyle tripartita, Rotala rotundifolia Hara indica, Rotala vallici staurogene repens, Hemianthus micranthemoides, Bucephalandra sp. Anubias sp. nana petit, Flame moss Physidens fontanus. Można powiedzieć, że poszalał z roślinami. Miejsce pierwsze według jury Jeffrey Miotke z USA. Akwarium 53 litry, kompozycja o tytule Gratitude, czyli wdzięczność. Użyte rośliny to Rotala rotundifolia green, Rotala rotundifolia Hara, Hemianthus micranthemoides, Micranthemum calitrichoides cuba, Hygrophila pinnatifida, Bucephalandra pygmei bukit kelam, Bucephalandra kedagang, Vesticularia ferrei whipping, Taxiphyllum alternans Taiwan moss, Pogostemon decanensis, Marsilea minuta, Hydrocotyle tripartite, Eleocharis pusilla mini, Anubias barteri mini coin, czyli jeszcze więcej niż miejsce drugie. Ale co mi się podoba? Oprócz samej kompozycji, to, że Jeffrey potraktował opis bardzo luzacko. W miejsce użytego filtra wpisał kubeł. W miejsce użytego materiału kamień serpentynitowy zebrany w górach Sierra Nevada. I to się mnie podoba i ja temu panu daję plusika. I ostatnia kategoria w tym odcinku. Akwaria o pojemności 55 do 79 litrów. Standardowo zaczynamy od wyróżnień. Pierwszy wyróżniony to Cliverton da Silva z Brazylii. Akwarium 59 litrów, aranżacja o nazwie Paraiba Encantada, czyli zaczarowana Paraiba.
Paraiba to jeden ze stanów w Brazylii. Rośliny użyte do kompozycji to Anubias sp, Bucephalandra sp, Hemianthus micranthemoides, Hemianthus calitrichoides, Glossostigma elatinoides, Pogostemon helferi, Eleocharis sp, Staurogene repens, Bolbitis heteroclita, Vesicularia ferrei, Physidens montanus, Rotala sp rotundifolia, Rotala sp hara, Rotala sp Francesco, Rotala sp Goyas, Rotala sp Nanienshan. Drugie wyróżnienie to Pokmanlaus Hin. Akwarium 74 litry, kompozycja o nazwie Shelter, czyli schronienie, kryjówka. Użyte rośliny to Cryptocoryne parva, Eleocharis acicularis mini, Anubias barteri petit, Hygrophila pinnatifida, Micranthemum tweedi Monte Carlo, Hemianthus calitrichoides cuba, Rotala rotundifolia hara, Rotala rotundifolia, Rotala rotundifolia green, Crystal moss, Whipping moss i Bucephalandra kedagang. Podobają mi się te pokręcone, drobne korzenie, które łamią konwencję linii prostych. Kurczę, ale ja to mądrze powiedziałem, aż mi się zdestabilizowały kombiwalenty. Wyróżnienie trzecie to Bruno Fiorenza, ze słonecznej Italii nazywanej też u nas Włochami. Zbiornik 60 litrów o wdzięcznej nazwie orogenesis, czyli orogeneza. Idąc dalej, orogeneza to proces powstawania gór w procesie ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej. Użyte rośliny to Hemianthus cuba, Eleocharis parvula mini, Ricardia hamedrifolia, Ranunculus inundatus, Anubias pangolino, Bucephalandra caterina, Rotala hara, Rotala blood red, Rotala green, Pogostemon stellatus i Ludwigia palustris. Czwarte wyróżnienie Robi Chen z Indonezji. Akwarium 70 litrów. Kompozycja o nazwie Flow, czyli za dużo znaczeń. To może być przepływ, spływ, napływ, potok, prąd wody, falowanie, czy też wpadanie rzeki do morza. Sami sobie wybierzcie, które z tych określeń najbardziej odpowiada temu, co widzicie w tej kompozycji. Ja bym powiedział, że to płynąca rzeka, ale ja się nie znam. Rośliny to Rotala rotundifolia orange juice, Rotala rotundifolia green, Rotala hara, Hemianthus micranthemoides, Hygrophila pinnatifida, Microzorium pteropus nidle, Taxiphyllum flame moss, Vesicularia ferrei whipping, Vesicularia montagne, Taxiphyllum alternans, Physidens fontanus, Bucephalandra caterina, Bucephalandra velvet, Bucephalandra thea i Anubias barteri petit. Wyróżnienie piąte powędrowało do Claire de Bois z Portugalii. Akwarium 65 litrów, aranżacja o nazwie Rio Minho, czyli rzeka Minho. To prawdziwa nazwa rzeki na granicy portugalsko-hiszpańskiej. Żebym ja miał w Łodzi takie rzeki, to bym ciągle nogi moczył, ale cóż, u mnie tylko ciek wodny oblany betonem. Do wystroju użyto następujących roślin. Mchy, czyli Moses, Hemianthus i Staurogene. Tyle wyczytałem, dokładnych nazw nie podano. Ale akwarium wygląda na tyle dobrze, że brak nazw nie potrafi popsuć odbioru tego zbiornika. Wyróżnienie numer 6. Felipe de Camargo z Brazylii. Akwarium 58 litrów. Kompozycja nosi nazwę Pico dos Marines. To nazwa szczytu w Brazylii, który ma 2420 metrów. A jakby miał 2499 metrów, to mógłby się nazywać Rysy. Rośliny użyte do kompozycji to Bucephalandra browni phoenix, Rotala rotundifolia, Rotalia sp hara, Staurogene sp, Hemianthus calitrichoides cuba, Micranthemum tweedi Monte Carlo, Cryptocoryne venti, Eleocharis sp Japan, Limnophila sp Vietnam, Ammania sp, Rotala bonsai, Pogostemon helferi, Ricardia hamedrifolia, Bucephalandra browni ghost, Glossostigma elatinoides, moss Taxiphyllum barberi, Vesicularia ferrei whipping moss. Podsumowując, trochę za bardzo cukierkowe dla mnie. I czepiałbym się nazwy. Ta góra ma bardzo owalne skały. Tu użyto raczej skał o ostrych krawędziach, ale nie będę się czepiał, bo jedyne co potrafiłbym zrobić z aquascapingu to nalać wody. Do pełna. Wyróżnienie 7 i ostatnie. Trudne nazwisko. Veradet Keiwiyuan z Tajlandii.
Akwarium 62 litry. Kolega Veradet jest osobą skromną, więc nazwał swoją kompozycję I am perfect, czyli jestem idealny. Cóż, jakbym taki wystrój zrobił, to też byłbym kuźwa równie skromny. Do obsadzenia użyto następujących roślin. Rotala Green, Rotala Colorata, Rotala SP Ceylon, Rotala Red Cross, Rotala Orange Juice, Rotala Hara, Rotala Fujian, Myriophyllum Guyana, Myriophyllum Golden, Bolbitis Dwarf SP Taiwan, Calicostella Prabactian, Ricardia Moss, Eleocharis acicularis, Anubias pangolino, Hydrocotyle verticillata, Bucephalandra mini Tomahawk. I na koniec przechodzimy do trójki nagrodzonych w tej kategorii aquascaperów. Miejsce trzecie Luis Cardoso z Portugalii. Akwarium 76 litrów. Kompozycja nosi tytuł Caves, czyli jaskinie. Bardzo atrakcyjnie wygląda to odbicie. Oczywiście to kwestia techniczna, żeby tak zrobić zdjęcie. Ale generalnie taki był zapewne zamysł Luisa. Niestety Luis nie przyznał się, jakich roślin użył do wystroju. W sumie nie jest to tak trudne do rozpoznania, ale w końcu nie to jest najważniejsze. Miejsce drugie Tiago Eloy z Brazylii. Kompozycja o nazwie Return, czyli powrót. Akwarium 65 litrów. Fajne korzenie i suszarka robiąca fale. Użyte rośliny to Rotala SP Francesco, Rotala SP Verde, Rotala rotundifolia SP Orange Juice, Rotala rotundifolia, Hemianthus calitrichoides cuba, Hydrocotyle tripartita SP Mini, Hydrocotyle tripartita, Eleocharis SP Japan, Eleocharis minima, Glossostigma elatinoide, Staurogyne repens, Pogostemon helferi, Anubias barteri petit, Taxiphyllum barbieri, Nambeimos. I na koniec miejsce pierwsze. Kolejny przedstawiciel Brazylii, Gustavo Pimenta. Akwarium 65 litrów, kompozycja pod nazwą Colors in the Field, czyli kolory pola, polne kolory. Zapytam Gustawa, jak tylko wrócę z Ostrołęki. A kiedy wracasz, nie wybieram się. Gustavo użył tu bardzo dużo gatunków roślin. Oto one. Anubias barteri minicoin, Anubias nana petit, Bucephalandra red phantom, Bucephalandra sintang, Bucephalandra deep purple, Marsilea augustifolia, Hydrocotyle tripartita mini, Pogostemon helferi, Micranthemum tweedy Monte Carlo, Staurogene repens, Eleocharis Japan, Eleocharis minima, Limnophilia Vietnam, Rotala Nanyen Shan, Rotala Hara, Rotala SP Francesco, Rotala Vietnam, Utricularia graminifolia, Hemianthus calitrichoides cuba, Nambeimos, Java moss, Microzorium trident, Majaca seloviana, Lilaleopsis brasilensis, Whipping moss, Hygrophila pinantifida, Ricardia moss. Po tym filmie będę miał już łacinę opanowaną w stopniu zaawansowanym. Gratulacje dla Gustavo za pierwsze miejsce. Sympatycznie ten zbiornik wygląda. Zazdroszczę zdolności. I na tym kończę pierwszą część przeglądu nagrodzonych zbiorników w konkursie AGA z 2024 roku. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. A czekają nas jeszcze kategorie od 80 litrów w górę. Nie wiem, szczerze powiem, jaki zbiornik był największy, ale wśród nagrodzonych wielkości dochodziły do 600 litrów. Więc warto chyba zobaczyć następny odcinek, żeby przekonać się, ile pracy musieli włożyć ludzie do stworzenia tak wielkich zbiorników. Ale też ile zdolności i wyobraźni. Jeśli ten film Wam się spodobał, to poproszę o zostawienie łapki, napisanie komentarza, a jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to poproszę o subskrypcję, żeby wszystkie filmy były dostępne w nowościach. Jeśli chcecie wynagrodzić moją pracę na rzecz naszej wspólnej pasji, czyli akwarystyki, to linki do wsparcia kanału i jego autora znajdują się w opisie pod filmem. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, jak i innych moich filmów. Dobranoc.